Pipelines, po polsku potoki, to element Data Factory, który znajdziemy w Microsoft Fabric. Potoki pozwalają na budowę procesów pobierających dane z źródeł, ale tak szerzej orkiestrację innych procesów. Tak więc poza możliwością kopiowania danych ze źródła do miejsca docelowego, zazwyczaj tym celem będzie lakehouse bądź warehouse w Fabriku, możemy wykonywać skrypty, procedury składowane, używać parametrów zmiennych, instrukcji warunkowych, wykonywać zadania w pętlach, ale także wykonywać notebooki sparkowe, przepływy Dataflow czy uruchamiać inne pipelines, inne potoki. W ramach tej demonstracji posłużę się popularną aktywnością Copy Activity do przeniesienia danych z pojedynczej tabeli SQL Server w Lakehouse, a następnie zbuduję proces importujący dane z kilku tabel w ramach pętli for each. Nagrywając jeden z poprzednich filmów dotyczących bramy danych, wspominałem, że obsługa bramy Data Gateway jest możliwa tylko w Dataflow. Od tamtego czasu jedna z nowych możliwości pipeline'ów Fabric jest nią właśnie skorzystanie z bramy. Dlatego z tego typu źródła lokalnej bazy danych SQL Server skorzystam w tym przykładzie. Pokażę też, jak planować cykliczne uruchamianie i monitorowanie pipeline. Na początek sprawdźmy, czy istnieje połączenie do bramy. W części Settings, Manage Connections and Gateways przechodzimy do On-Premises Data Gateways i tu na liście znajduje się połączenie o nazwie VM kursy SQL, informacja o statusie. W tym momencie to źródło jest online. Tym źródłem jest maszyna wirtualna, z której obecnie korzystam, do której w tym momencie jestem zalogowany. Maszyna wirtualna, w ramach której znajdziemy bazę AdventureWorks. Nazwa tej maszyny to kursy SQL Hybrid. W części Connections nie znajdziemy jeszcze połączenia korzystającego z tej bramy. To wydarzy się podczas pierwszej części demonstracji. Przechodzę do przestrzeni roboczej Workspace'a o nazwie kursy SQL i utworzę nowy pipeline. Jeśli przejdę do domowej strony Data Factory, Data Pipeline pojawi się na liście rekomendowanych obiektów do utworzenia. Możemy, klikając na Data Pipeline, podać po prostu nazwę tego potoku, który chcę utworzyć. Copy Data 1 to nie będzie wymyślna nazwa, ale to jest taki pierwszy z dwóch, prostszy znacznie przykład. Nazwa niech więc też będzie prosta. Pojawi się interfejs. Po lewej stronie etykieta wskazująca, że element, który jest otwarty, to właśnie to Copy Data 1. Po ikonce poznajemy, że to pipeline. W ramach tego interfejsu na stronie domowej widzimy możliwość zapisu, sprawdzenia ustawień, uruchomienia, dodania harmonogramu, czy też sprawdzenia ostatnich uruchomień, a także kilka tych najczęściej używanych aktywności służących do kopiowania danych, uruchamiania przepływu danych, uruchamiania notebooka, wykonania zapytania SQL na źródle, czy wyzwolenia innego pipeline'a. W części Activities znajdziemy pełną listę aktywności. Nie wszystkie zmieszczą się na tej belce, dlatego po prawej stronie jest możliwość wyświetlenia wszystkich pozostałych. Dodatkowo w części Run opcje związane z uruchomieniem, a View to możliwość przełączenia widoków, w szczególności wyświetlenia źródła JSON-owego, bo to, co wykonujemy w ramach tego interfejsu, to metodą drag and drop wstawiamy poszczególne aktywności, definiujemy poszczególne ustawienia poszczególnych aktywności, łączymy je zielonymi strzałkami, żeby wskazać, która aktywność ma się wydarzyć w przypadku zakończenia sukcesem tej poprzedniej. Ale to wszystko zapisywane jest i ten plik źródłowy możemy podejrzeć właśnie wybierając Edit JSON Code. W tym momencie sugerowanymi metodami startu, rozpoczęcia pracy z tym pipelinem będzie albo rozpoczęcie od pustej kartki, w ramach której właśnie z tych menu wybieram aktywności, które mają się wydarzyć, albo też rozpoczynamy korzystając z pewnych asystentów, przewodników, między innymi Copy Data Assistant, z którego skorzystam właśnie przy tym pierwszym przykładzie.
Krok po kroku wskazujemy, dokąd dane mają być skopiowane, a więc wskazujemy najpierw źródło. Moim źródłem będzie baza SQL Server. Definiuję połączenie do tej bazy. Przypominam, nazwa mojego serwera bazodawnego to kursy SQL Hybrid, a więc właśnie taką nazwę serwera wprowadzam. Poniżej nazwa bazy danych to klasyczna baza AdventureWorks. Definiuję nowe połączenie, ale też wskazuję, że to połączenie ma być oparte na bramie do danych VM kursy SQL. Metoda uwierzytelnienia Windows. Nazwa użytkownika Kowalski i tajne hasło. Zrezygnuję z szyfrowania tym razem. Przechodzę dalej. Właśnie zostało utworzone połączenie, widać tutaj jego nazwie, kursy SQL Hybrid AdventureWorks 2022. W tym kroku mogę wybrać tabele, które będą skopiowane w moim przypadku do Lakehouse'a. Tabela, która mnie interesuje, to person. Mogę zapoznać się z podglądem danych. Przechodzę dalej. W kolejnej części wskazuję miejsce docelowe, destination. Ja w tym momencie nie chcę korzystać z żadnej z istniejących hurtowni danych czy obiektów. Lakehouse utworzę nowy. Nowy Lakehouse o nazwie AdventureWorks LH. W ramach przestrzeni roboczej kursu SQL, z której korzystam zazwyczaj w tych przykładach. Create and Connect. Teraz przechodzimy do definiowania tabeli docelowej w tym obiekcie docelowym, który już wskazałem. W trakcie wyświetlana jest lista tabel, tyle że nie ma w tym Lakehouse'ie przecież jeszcze żadnej nowej tabeli, a więc od razu mogę wybrać Load to New Table. Zasugerowana nazwa person. Po chwili pojawi się mapowanie kolumn, w związku z tym, że docelowe miejsce nie wspiera wszystkich typów danych, z których korzystamy w SQL Server. I tak nchar będzie zamienione na string, podobnie jak nvarchar, bit na boolean i tak dalej. Nie zmieniają się za to nazwy kolumn w źródle i w miejscu docelowym. Nie zmieniam tutaj nic, przechodzę dalej. Podsumowanie konfiguracji, czytelne przedstawienie źródła jako bazy SQL Server, miejsca docelowego jako Lakehouse, nazwa tabeli, w źródle nazywa się person, schemat i nazwa tabeli, w miejscu docelowym to będzie person. Wybieram Save i czekam na wygenerowanie pipeline'a, który opiera się o te wyklikane przeze mnie kroki. Ten pipeline nie tylko został wygenerowany, składający się raptem z jednej aktywności, ale też od razu uruchomiony, a więc widzimy poniżej na karcie output w sytuacji, kiedy jest odznaczone są wszystkie, w tym przypadku jedna aktywność, widzimy właściwości tego pipeline'a, m.in. listę parametrów, listę zmiennych, te listy są na razie puste, pewne właściwości i właśnie output, czyli wynik ostatniego uruchomienia, które zakończyło się sukcesem w ciągu 27 sekund. Możemy sprawdzić wartości wchodzące, czyli informacje, które zostały przekazane, nazwa tabeli źródłowej i wartości wyjściowe. Znajdziemy tutaj informacje o tym, że proces zakończył się sukcesem, ile wierszy, ile danych zostało skopiowanych i w jakim czasie. Możemy to również przeanalizować w postaci graficznej, wybierając kopii J90. Widzimy graficzny log wskazujący, ile danych zostało odczytanych i ile wierszy i jak długo trwał zapis, jaka była przepustowość tej operacji. Zamykam to okno, a teraz przejrzę się poszczególnym składowym tego prostego komponentu, do którego asystent nie był pewnie potrzebny. Na karcie General najpierw zaznaczam copy data, na karcie General widzę nazwę, która jak widać została wygenerowana, informację o timeoutie, czyli po jakim czasie podczas wykonywania wystąpi błąd związany z przekroczeniem dopuszczalnego czasu.
Na karcie source, te dwie najważniejsze to source i destination. W części source znajdziemy połączenie korzystające z bramy, typ połączenia SQL Server, nazwa bazy danych i wybrana z listy tabel tabela person. Alternatywnie mogą tutaj wskazać też zapytanie, które ma być wykonane. Wtedy możemy się m.in. oprzeć na kilku tabelach jednocześnie, łącząc je w tym zapytaniu chociażby. W części destination wskazane jest miejsce docelowe, czyli utworzony Lakehouse Adventure Works i tabela person. Możemy przejść bezpośrednio do tego Lakehouse'a, aby upewnić się, że tabela została utworzona i dane są dostępne po tym jednorazowym uruchomieniu tego potoku. Person, poszczególne kolumny wraz z ikonami symbolizującymi typy danych. Po chwili pojawi się podgląd danych. Pozostawiam Lakehouse otwarty, wracam do pipeline'a Copy Data. W części View możemy zapoznać się ze wspomnianym przeze mnie kodem źródłowym tego pipeline'a, począwszy od nazwy, Copy Data, poprzez poszczególne właściwości, połączenia i aktywność kopiującą dane. Na samej aktywności możemy też przejść do kodu źródłowego, żeby zapoznać się z kodem źródłowym tej stricte aktywności. Zazwyczaj w pipeline'ach będzie oczywiście więcej niż jedna aktywność. Wracam do części Home i pokażę teraz pokrótce, jak taki element Copy Data utworzyć bez potrzeby sięgania po jakikolwiek kreator. W tym przypadku pozostawię nazwę pustą, przechodzę na kartę Source. Te dwie podstawowe karty są nawet oznaczone na czerwono tymi jedynkami, wskazując, że na każdej z tych kart jest po jednej właściwości, która musi być uzupełniona, bo one są wymagane. W przypadku źródła to po prostu to oczywiście połączenie. Tym razem połączenie z bramą już istnieje, tak więc nie muszę się uwierzytelniać, wystarczy, że wskażę to połączenie na liście, a następnie potwierdzę, że to jest połączenie SQL Server, potwierdzę ten wybór odnośnie bazy danych i dalej wybiorę z listy tabelę. Niech to będzie tabela Human Resources Department. Mogę podejrzeć dane źródłowe, a następnie przechodzę do definiowania miejsca docelowego, czyli ta druga z dwóch najważniejszych kart dla Copy Data. Miejscem docelowym będzie, tak jak wcześniej, Lakehouse Adventure Works, Lakehouse o nazwie Adventure Works LH. Definiuję nową tabelę. Ta nowa tabela będzie się nazywać Human Resources, albo może skrócimy tą nazwę HR Department. Polecenie Create tworzy taką tabelę, a ja teraz, chcąc następnie uruchomić tą aktywność, mogę albo uruchomić ten pipeline w tym momencie, te aktywności będą wykonywane równolegle, albo wskazać taką kolejność, wykonaj najpierw copy J90, a następnie copy data 1. Mogę oczywiście tą kolejność odwrócić, albo też mogę zdecydować o chwilowej deaktywacji tej wcześniejszej aktywności. Ją już przetestowaliśmy, ona działa poprawnie, po to, żeby uruchomić tylko to nowe kopiowanie tabeli Human Resources Department. Uruchamiam więc ten pipeline. Podczas uruchamiania spyta, czy zapisać wszystkie zmiany, które się wydarzyły przed ostatnim zapisem. Mogłem o to zadbać, wybierając wcześniej Save i wówczas po naciśnięciu Run natychmiast przechodzi do uruchomienia. Najpierw ten status to zakolejkowany, a następnie w trakcie, jak widać, na liście pojawiają się dwie aktywności, które wchodzą w skład tego pipeline'a. Copy J90 jest jednak zdezaktywowany, dlatego nie został wykonany. Został wykonany w ciągu 14 sekund tylko Copy Data 1. I znowu klikając w szczegóły możemy sprawdzić podstawowe informacje o tej operacji, a przechodząc do Lakehouse'a i odświeżając listę tabel, sprawdzimy, czy dane zostały poprawnie w tym Lakehouse'ie zapisane. HR Department i tych 16 wierszy, które widzieliśmy przed chwilą. Wracam do pipeline'a Copy Data.
a właściwie zamykam ten element. To wszystko z tego pierwszego prostego przykładu, w którym źródłem i miejscem docelowym była tylko jedna tabela. Teraz chciałbym utworzyć bardziej rozbudowany przykład, dlatego w tym przypadku intencjonalnie posłużę się kreatorem. Będę pobierał zawartość kilku tabel i zapisywał je w pętli do kilku tabel w Lakehouse'ie. Tym razem utworzę ten nowy element, nowy pipeline nie poprzez stronę domową, ale z poziomu listy elementów na workspace'ie. Wybieram New Item. Data Pipeline jest widoczny na samej górze tej listy, a więc wybieram tą opcję, wskazuję nazwę, Load Products, bo to, co będę pobierał, to zawartość tabel związanych z produktami. Posługuję się ponownie asystentem do kopiowania danych. Nie wybieram już SQL Server Database, bo ona jest na liście nowych źródeł, a to źródło znajduje się już na liście One Lake Data Hub. Tutaj na samym dole znajdziemy kursy SQL Hybrid AdventureWorks 2022. Gdybym jednak kliknął ponownie New Source SQL Server Database, jeśli tylko wprowadzimy te same dane, co wcześniej w pole Server i Database, rozpozna istniejące połączenie. A więc kursy SQL Hybrid, nazwa bazy danych, AdventureWorks 2022 i natychmiast przyłączył nas do istniejącego źródła, z którego korzystam. Przechodzę dalej. Tym razem wybieram kilka tabel, wszystkie związane z produktami, a więc odfiltruję sobie tą listę na obiekty, które zawierają słowo kluczowe product i wybieram Production Product, kategory, a także Production Product Description. 3 tabele wystarczą do zademonstrowania przykładu używania pętli w pipeline. Przechodzę więc dalej. Miejsce docelowe to, tak jak wcześniej, baza Lakehouse AdventureWorks LH. Tyle, że w tym przypadku definiujemy, co ma się stać z zawartością każdej z tych 3 tabel. I w każdym przypadku chcę, żeby zgodnie z domyślnym zachowaniem tego kreatora te dane zostały wstawione do nowych tabel. Odpowiednio Production Product kategory. Nie, wcale nie chcę anulować. A w przypadku tabeli Production Product Description. Nie będziemy wnikać w mapowania, w zmianę typów danych. Nie powinno się tutaj wydarzyć nic zaskakującego. Przechodzę więc dalej, a następnie save plus run, czyli zapisz i uruchom. Zobaczymy, jak taki nieco bardziej rozbudowany, wygenerowany pipeline zadziała. Na wejściu prosi mnie o zawartość parametru o enigmatycznej nazwie, w której występuje słowo items. Póki co po prostu zatwierdzę domyślną wartość tego parametru, zaraz do niego wrócę i wyjaśnię, dlaczego on jest potrzebny. Czekamy na pierwsze uruchomienie. Już widać, że w trakcie wykonywania in progress jest pętla for each, a w ramach tej pętli 3-krotnie jest uruchamiane copy tbf. Czyli to, co się dzieje w ramach tej pętli na tym białym tle, jest wykonywane tyle razy, ile iteracji definiujemy w pętli for each. Ta ilość iteracji dokładniej jest definiowana we właściwości tej pętli w części Settings, Items. To tu wskazujemy, co jest tym iteratorem. W tym przypadku znajduje się odwołanie do parametru, którego początek przed chwilą widzieliśmy. Skupmy się więc na tej wartości parametru. Parametry w pipeline'ach widoczne są po zaznaczeniu tła i tutaj poza tą kartą output, mówiłem o tym już wcześniej, widzimy też ustawienia, informacje o zmiennych i parametrach. Właśnie ta lista parametrów mnie interesuje, a tą listą parametrów jest tablica. Skopiuję kod znajdujący się w tym miejscu. Ta wartość to właściwie dłuższy dokument, który wstawię i sformatuję tak, żeby w bardziej czytelny sposób zobaczyć, co tutaj się znajduje. Otóż znajduje się tutaj tablica poszczególnych źródeł i jak sobie pozwijamy te poszczególne JSOny, to zobaczymy, że te źródła to tabela
product. Drugi węzeł to tabela product category. Trzeci węzeł to tabela product description. W tym miejscu wskazane są wartości źródła miejsca docelowego dla każdego z nich, tak? A więc tutaj też znajduje się nazwa zdefiniowanej tabeli w miejscu docelowym. Dalej w tym JSONie znajdziemy konfigurację, jak ma wyglądać to mapowanie, w które nie wnikaliśmy i które nie modyfikowaliśmy, czyli jakie typy danych u źródła zostają zamienione na jakie typy danych w miejscu docelowym. Ja nie będę tutaj nic zmieniał, tylko zasygnalizuję, że to, co chciałbym zrobić, to rezygnacja z tego parametru za chwilę, a co do listy tabel, która ma być skopiowana, zapiszemy ją w odrębnej tabeli w bazie źródłowej. To za chwilę. Najpierw wróćmy do analizy tego pipeline'a, czyli już wiemy, że w tej części settings znajduje się właściwość, która definiuje, ile tych iteracji wystąpi. A więc jest to informacja, że z listy parametrów właśnie taki parametr o tej nazwie ma być użyty jako iterator, bo nasz pipeline właśnie z takiego parametru o wygenerowanej nazwie korzysta. To jest ten iterator. Pozostała istotna właściwość pętli for each to możliwość wskazania, aby była ona wykonywana sekwencyjnie, czyli domyślnie, pomimo że to pętla, to poszczególne tabele są kopiowane równolegle, co sprzyja lepszej wydajności, ale jeśli z jakiegoś powodu chcemy, żeby poszczególne iteracje były wykonywane jedna po drugiej, to zaznaczamy tę opcję sequential. Co się dzieje w ramach ciała tej pętli? Jeśli wybiorę tutaj przycisk Edit, to zobaczymy wszystkie, w moim przypadku pojedynczą aktywność, która jest tutaj wykonywana. No i tak klikając na tę aktywność mogę się zapoznać z tą samą konfiguracją tego typu, jaką już widzieliśmy wcześniej, ale nie muszę zmieniać tego widoku. Mogę w tym miejscu zaznaczyć copy, upewniając się, że właśnie ta aktywność jest zaznaczona. Po lewej stronie znajdziemy jej parametry, czyli nazwę i najważniejsze zdefiniowane źródło i miejsce docelowe. I tutaj na tych dwóch kartach widać, że cały czas ta wartość parametru jest tutaj używana. Tyle, że odwołujemy się do niego nie poprzez kolekcję parameters, ale item. Otóż w ramach tej pętli dostępna jest zawartość tego dokumentu, a ściślej elementu tablicy, która jest tym iteratorem. A więc wtedy, kiedy wykonywana jest pierwsza iteracja, to właśnie ta zawartość tego JSON-a jest dostępna i do niej odwołujemy się bezpośrednio poprzez item. Co widać, bo tutaj wskazujemy nazwę tabeli źródłowej i wskazane jest tylko item source table. To dokładnie wynika z tego kodu źródłowego. Zobaczmy source table. W przypadku nazwy miejsca docelowego to będzie destination table. Zobaczmy na kartę destination i faktycznie destination table. A więc ten element item upraszcza nam odwoływanie się do wartości atrybutów tego elementu, po którym iterujemy. Ja w tym momencie połączę się, żeby przetestować w pełni tą pętlę, połączę się z Lakehouse'em, ale poprzez Management Studio, tak będzie mi wygodniej. Przejdę do ustawień, aby skopiować łańcuch połączenia do tego SQL Analytics Endpointa. Przechodzę do Management Studio, połącz, wklejam adres serwera, używam uwierzytelniania MFA, posługując się moim adresem mailowym. I w ramach AdventureWorks LH widzimy listę obiektów, to będzie 5 tabel. Te 2 tabele, które odczytałem na samym początku i 3 tabele odczytywane w ramach pętli. Zobaczmy zawartość product kategory. To
To jest najmniejsza z tych tabel, tabela zawierająca najmniej wierszy, 4 nazwy kategorii. Wracam do pipeline'a i zamienię jedną właściwość, a mianowicie w części Advanced zamienię Override na Append, czyli nie nadpisuj zawartości tej tabeli, dodaj kolejne wiersze. Zaznaczam, że wykonałem to na tej aktywności, która jest wykonywana w ramach pętli. A więc każda z tych 3 tabel uzyska nowe wiersze zamiast nadpisywać poprzednie. Czekamy na zakończenie tego potoku. On jest w trakcie wykonywania i wiersze zostały wstawione. To był tylko test, a więc wrócę do poprzedniej wartości override. Teraz nieco poprawię te nazwy, żeby były bardziej czytelne. Żeby były bardziej czytelne, to powinna być nazwa for each table, a element copy to nie copy tbf, a copy tables. Teraz kolejna część, istotna w ramach budowy tego pipeline'a. Chciałbym zrezygnować z tego parametru, zapisując informacje o tym, które tabele mają być skopiowane w dodatkowej tabeli technicznej. Wracam więc do bazy źródłowej. To jest plik, który oczywiście jest dołączony do materiałów. Link do niego znajduje się w opisie tego filmu. Tworzę ETL history, a do niej wstawiam 3 rekordy. Dokładnie te tabele, które kopiowaliśmy do tej pory. Tak więc nie zmienia się logika, tylko sposób wykonania. Upewniam się, jak wygląda zawartość tej tabeli. To jest dokładnie to, czego potrzebuję. Kopiuję więc to zapytanie i użyję go w elemencie lookup. Lookup pozwala mi odwołać się do bazy źródłowej, znowu tej samej co wcześniej. Tyle, że nie chcę wskazywać nazwy tabeli, mógłbym to zrobić. Tym razem wybiorę query i wkleję zapytanie, które przetestowałem przed chwilą. Żeby przetestować je w pełni, wybieram Preview Data, upewniając się, że Fabric Pipeline jest w stanie połączyć się, odwołać do tej tabeli i faktycznie wyświetlić dane. Pamiętajmy o odznaczeniu opcji First Row Only, bo o ile w tym podglądzie widzieliśmy wszystkie 3 wiersze, jeśli zaznaczymy tę opcję, to będziemy odczytywać tylko pojedynczy wiersz, co w konsekwencji spowoduje do wykonania tylko jednej iteracji. Na karcie General zmienię nazwę na Get List of Tables. Mogę przetestować ten pojedynczy lookup, deaktywując na chwilę for each i uruchamiając ten pipeline. On niczego nie kopiuje, on tylko wykonuje ten lookup, a więc na karcie output możemy podejrzeć dane wchodzące, czyli zapytanie, które ma być wykonane, i dane wyjściowe, czyli wiersze, które zostały odczytane. No i faktycznie tych elementów są 3. Tabela Production Product, tabela Production Product Category i tabela Production Product History. Możemy być więc spokojni, że jeżeli podepniemy ten lookup do pętli for each i użyjemy wyniku tego lookupa jako iteratora, to przy tym pierwszym uruchomieniu to będą znowu 3 elementy, te same 3 elementy co wcześniej. Zmieniam więc w części Settings dla pętli for each Items, usuwając ten element i dodając nową, dynamiczną zawartość. W ten sposób łatwiej będzie mi wyklikać ten kod, który ma się tu pojawić, dlatego że on poniżej sugeruje wynik, których aktywności ma być użyty. Wskazuje więc wynik aktywności Get List of Tables, tej aktywności, która była wykonana wcześniej. Zostanie użyta metoda output, to jeszcze nie wszystko. Będziemy musieli tą część zmodyfikować, ale na razie pozostawmy w takiej postaci i sprawdźmy, jaki błąd uzyskamy. Uruchamiam i czekam na wynik. Akceptując znowu wartość parametru. I teraz najpierw odczyt listy tabel zakończył się sukcesem w ciągu 8 sekund, ale już pętla for each zakończyła się z błędem. Zwróćmy uwagę, że nie widać poszczególnych iteracji, a więc problem jest w definicji samej pętli, a nie w którymś z elementów, w naszym przypadku tylko jedna aktywność copy tables.
Sprawdźmy więc komunikat błędu. The provided value is of type object, czyli przekazaliśmy do pętli jako iterator obiekt, a nie tablicę elementów. Dlatego musimy odwołać się do atrybutu value, który jest tu zresztą podpowiadamy. Zobaczmy, że działa tutaj podpowiadanie składni. Count to pewnie nie to, o co nam chodzi, bo nie interesuje nas liczba elementów, ale właśnie value. Zatwierdzam OK i uruchamiam jeszcze raz. I tym razem pojawiły się błędy, ale na pewno inne niż wcześniej, bo jest ich 3, czyli sama pętla for each również zakończyła się błędem, ale to dlatego, że wewnętrzne aktywności właśnie zakończyły się błędem, który wskazuje, że source table cannot be evaluated, czyli nie znajduje w informacjach przekazanych jako iterator w tych poszczególnych itemach tego typu właściwości. I to jasne, bo my się przełączyliśmy z tego pliku, który jest wartością parametru, który zresztą od razu mogę skasować. Kasuję cały parametr wraz z tą domyślną zawartością. Zamiast tego w poszczególnych uruchomieniach copy tables jako ten item przekazana jest zawartość tabeli ETL history, a właściwie wartość poszczególnych kolumn. Zobaczę jeszcze raz na output po to, żeby upewnić się co do tej struktury i zobaczmy kolejne wartości to schema name i table name. I właśnie do tego typu atrybutów mogę się odwołać w tym miejscu. Item.table name. Dodatkowo production, który do tej pory był zupełnie statyczny, mogę zamienić na item schema name. Jeśli w przyszłości pojawią się tabele w innych schematach, ten potok zadziała poprawnie. W przypadku destination podmieniam item destination table na, tutaj ten kod musi być nieco bardziej złożony, dlatego że chcę, żeby ta postać nazwy była zachowana, a więc nazwa schematu, podkreślenie nazwa tabeli. Użyję więc funkcji concat, która ułatwia łączenie łańcuchu znaków i innych obiektów, a następnie item, tutaj już niepotrzebna, wręcz niedozwolony jest znak małpy, schema name, po przecinku wskazuje łańcuch znaków, czyli znak podkreślenia, który ma zostać dodany, oraz item table name. Zapomniałem o nawiasach przy użyciu funkcji item. W tym przypadku składnia powinna być poprawna. Zapisuję zmiany. I jeszcze jest jedno miejsce, w którym te poszczególne uruchamiane copy tables korzystają z wartości tamtego parametru. Oraz otóż w części mapping znajduje się odwołanie do translator, czyli do tego mapowania, które mówi, która kolumna u źródła, jaką kolumną w miejscu celowym, jaki typ danych. Zrezygnujemy z tego mapowania zupełnie i uruchomimy pipeline w takiej postaci. Po zmianie iteratora zmieniłem więc informację o źródle, o miejscu docelowym, bo tam były odwołania parametru jako dokumentu JSON i usunąłem także informacje o mapowaniach. Wszystko zakończyło się sukcesem. Sprawdźmy więc, czy faktycznie, jak widać, poprzednie dane zostały poprawnie nadpisane. Przedostatnim elementem, który chciałbym tutaj dodać, bo ostatnim będzie powiadamianie przez e-mail albo przez Teamsy o pomyślnym bądź niepomyślnym zakończeniu wykonywania pipeline'a. Tym przedostatnim będzie dodanie do tabeli ETL history kolumny zawierającej datę ostatniego pobrania. Last ingest time. Ja nie będę jej w tym przykładzie wykorzystywał jakoś bardziej, to znaczy nie będę budował tutaj logiki, która pobiera dane przyrostowo, ale chcę zaprezentować kolejną aktywność i przedstawić, jak spowodować, żeby w każdej iteracji, poza pobraniem zawartości tej tabeli, jeszcze w tej tabeli źródłowej aktualizować datę pobrania. Tyle nam wystarczy w tym prostym przykładzie. O ile lookup
pozwala łatwo odwołać się do danych w tabeli i odczytać, to o ile chcemy je już zmodyfikować, lepiej będzie użyć elementu script. Sam lookup również pozwala na modyfikację danych, tylko musimy pamiętać, że w tym kodzie, który tam jest wywoływany u mnie w tym momencie to select, na końcu musi się i tak jakiś select wykonać, czyli lookup musi coś zwrócić, ale wcześniej to mogą być instrukcje modyfikujące dane. Ja jednak podejdę do tego bardziej typowo, biorąc pod uwagę zastosowanie poszczególnych elementów, a więc użyję elementu skryptowego, który ma być wykonany po każdym pomyślnym skopiowaniu danych. I teraz zastosuję gotowy skrypt, skopiuję go i wkleję w odpowiednim miejscu. Cursor SQL Hybrid, baza AdventureWorks i tutaj wklejamy polecenie, które ma być wykonane, mogąc odwoływać się do tych podpowiedzi w zakresie dynamicznej zawartości, wyników innych aktywności czy szeregu funkcji, które mogę tu budować. Mogę też przyłączyć się po prostu do edytora i wstawić w tym miejscu zapytanie, a właściwie instrukcję update. Znowu funkcja concat, która mi służy w celu odseparowania łańcucha znaków, w którym jest po prostu statyczny kod. No bo część update, set, która kolumna modyfikujemy, to się nie zmienia, ale zmienia się filtrowanie. Przy każdej iteracji to będzie inne schema name, znaczy może być inny schema name i inna nazwa tabeli. Dodatkowo mogłem tutaj łatwo dodać kolejne warunki. Wszystko to kończę apostrofem. Zatwierdzam tego typu kod. Nie ma tutaj żadnych ostrzeżeń co do błędów składniowych. I próbuję uruchomić pipeline. Wcześniej jeszcze raz wyświetlę zawartość ETL history, żeby pokazać, że tylko dla tabeli production product jest tutaj wskazana data i godzina. Z części home wybieram run. Dla niecierpliwych możemy wymuszać odświeżenie tej listy na karcie output poprzez przycisk refresh. To, co zresztą robiłem już wcześniej. Jak widać, kopiowanie danych już się zakończyło. To, co jest w trakcie, to właśnie wykonanie skryptu. Tutaj akurat nie zadbałem o tą nazwę. Ta nazwa to skrypt 1 po prostu. Nie ma to dla nas jednak większego znaczenia w tak prostym przykładzie. Mogę w tym momencie już wrócić do Management Studio i podejrzeć zawartość tabeli ETL History. Jak widać, dla każdego z tych wierszy została zaktualizowana data i godzina. Czyli działa. Ostatnia zmiana, którą zapowiedziałem, to powiadomienia e-mail bądź poprzez kanał na Teamsach. Te powiadomienia znajdujemy w części Activities, pod koniec tej listy. Na początek użyję Teams, czyli chciałbym, żeby w przypadku pomyślnego wykonania całej tej pętli zostało wysłane powiadomienie przez Teamsy. W części Settings muszę wskazać konto, za pomocą którego łączę się z usługą Microsoft Teams. Ja wybieram zapisane dane wcześniej pod moim adresem liberakursysql.pl. Zezwalam na dostęp. I dalej mogę zdecydować, czy ta wiadomość, której treść tutaj zaraz podam, ma być przekazana na kanał w Teamsach, czy na jakiś grupowy czat. Innym sposobem będzie skorzystanie z poczty e-mail, a więc Office 365, będące obecnie usługą Microsoft 365. Tutaj z kolei dostosujemy tą nazwę i zdefiniuję ją jako e-mail notify success. Kopiuję celowo tą nazwę, bo za chwilę wprowadzę kolejny element o nazwie email notify error. Tylko że w tym drugim przypadku chcemy, aby ta część była wywołana w przypadku wystąpienia błędu, czyli on fail, on error. To pierwsze powiadomienie we właściwościach znowu muszę się zalogować, tym razem do konta, za pomocą którego ten mail będzie wysłany. Allow access. A dalej wskazuję, kto ma otrzymać tą wiadomość. Wskażę akurat ten sam adres mailowy i temat. Poprawne zasilenie
tabel. W treści mógłbym wskazać statyczną postać tej treści albo użyć pewnych elementów dynamicznych, jak na przykład liczbę iteracji, liczbę zasilonych tabel. Wpiszę więc liczba tabel, dwukropek. I tutaj jeśli chodzi o activity outputs, możemy zastosować get list of tables count. To w przypadku sukcesu, a w przypadku niepowodzenia, tutaj znowu muszę się zalogować, bo ten element wstawiłem zanim konfigurowałem poprzedniego maila. Adresat będzie ten sam. Temat nieco inny. A w treści w tym przypadku wpiszę po prostu niepoprawne wykonanie i tutaj nazwa pipeline'a. Widzimy wśród podpowiedzi Workspace ID, Pipeline ID, Pipeline Run ID. Wśród tych systemowych mamy jeszcze parę innych właściwości, między innymi Pipeline Name. Chowam tą listę, zapisuję i uruchamiam. Tym razem poza pomyślnym wykonaniem, bo nic nie powinno stać na przeszkodzie, powinniśmy otrzymać maila. Ja tutaj z góry pokażę, jak taki mail wygląda, czyli dostajemy tradycyjnego maila z określonym tematem i z zawartością. Jak już zostanie wykonany pomyślnie, to zmodyfikuję dane źródłowe, wskazując w tej tabeli technicznej ETL History nową tabelę Production Product 1, 2, 3. Taka tabela nie istnieje, co spowoduje, że ta iteracja, ta czwarta iteracja się nie powiedzie. Dlatego też zostanie wysłany ten drugi mail. Ale najpierw poczekajmy na zakończenie tego wywołania i jak widać po tych zielonych tikach widzimy, która część tego potoku została wykonana. Tak? Nie została użyta ta gałąź, czyli wysłanie informacji o błędzie, dlatego że wszystko zakończyło się sukcesem. Cała pętla for each zakończyła się sukcesem. Ale jeżeli dodam wspomniany wiersz i teraz ponowię to uruchomienie, to wywołanie, to jak widać dla jednej z czterech tabel ta czwarta zakończyła się błędem. Komunikat błędu łatwo przewidzieć. Będzie to, może tak będzie bardziej czytelnie, invalid object name production product 1, 2, 3. W związku z tym została wykonana pierwsza część lookup pętla for each, która zakończyła się błędem, bo jedna z iteracji zakończyła się z błędem, a następnie została użyta ta gałąź on fail, czyli wysłanie komunikatu o błędzie. Na już zupełny koniec chciałbym zaprezentować szybko, jak łatwo definiować harmonogram, w oparciu o który taki pipeline będzie uruchamiany. Tutaj na górze znajdujemy schedule i w tym harmonogramie mogę wybrać on, powiedzieć, czy on ma być wykonywany, powtarzany co minutę, godzinę, czy co dzień. Dalej wskazuję, o której godzinie precyzyjnie, kiedy to jest ta data początkowa, kiedy ten harmonogram jest aktualny, kiedy to data końcowa. Załóżmy, że on ma działać przez najbliższy tydzień. Upewniamy się co do strefy czasowej i stosujemy apply harmonogram. Dzięki czemu taki pipeline będzie uruchamiany zgodnie z harmonogramem. W każdym momencie mogę też sprawdzić run history, czyli historię wywoływania, wykonywania tego pipeline'a. Mogę też wyświetlić ją w ramach monitora, takiej funkcjonalności, którą znajdziemy tutaj po lewej stronie w Fabriku, która pozwala nam monitorowanie różnych aspektów i różnych obiektów, które są dostępne w Microsoft Fabric. Ale w tym przypadku została ona odfiltrowana do uruchomień Load Products. Jeśli przejdę na listę elementów w moim workspace, przestrzeni roboczej, to znajdujemy tutaj Load Products i z poziomu tego menu podręcznego możemy między innymi sprawdzić właśnie harmonogram,
które przed chwilą zdefiniowałem. Możemy przejść do ostatnich uruchomień, czyli tego okna, które widzieliśmy przed chwilą. I to wszystko w ramach tego przykładu, w którym zademonstrowałem, jak budować pipeline, jak korzystać z copy activity, a także lookup, pętli for each, powiadamiania przez e-mail bądź Teams. W kolejnym filmie zaprezentuję funkcjonalność mirroringu bazy danych, dzięki której uzyskujemy dane z systemu źródłowego bez potrzeby budowania bardziej lub mniej złożonego, ale zawsze procesu ETL albo ELT. A już teraz zapraszam i proszę o subskrypcję tego kanału i polubienie tego filmu, jeżeli spełnił on oczekiwania. Do zobaczenia.